Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. Dzisiejszy odcinek będzie o ciekawostkach, ale trochę w innej formie. Od tego odcinka seria filmów z ciekawostkami będzie dzielona tematycznie. Mam nadzieję, że taki sposób również się Wam spodoba. I tak w tym odcinku omówię ciekawostki drogowo-kolejowe, które można spotkać w naszym kraju. Będę omawiał jedną ciekawostkę w jednym województwie. W województwie dolnośląskim, we Wrocławiu, znajduje się bardzo interesujące miejsce. Jadąc ulicą Grabiszyńską, po której poruszają się pojazdy oraz tramwaje, w pewnym miejscu, nad ulicą, znajdują się dwa wiadukty kolejowe, jeden nad drugim. Na niższym poziomie przechodzi linia kolejowa 349, czyli towarowa obwodnica Wrocławia. Na wyższym poziomie znajduje się linia kolejowa 758, łącząca Wrocław Stadion z Wrocław Muchobór. Obiekt robi ogromne wrażenie. W województwie kujawsko-pomorskim, w północnej części Bydgoszczy, znajduje się ulica Narcyza Puca. Wzdłuż tej ulicy poprowadzona jest bocznica kolejowa do firmy zajmującej się obrotem surowcami wtórnymi. Bocznica jest poprowadzona równolegle do jezdni, a na długości około 120 metrów biegnie po jezdni. Jeśli na drodze pojawia się pociąg, pojazdy, żeby ominąć go, jadą pod prąd. Na szczęście ruch tutaj jest bardzo mały. Jest to spokojna okolica z cmentarzem obok. W województwie lubelskim, jadąc drogą wojewódzką nr 801, potocznie zwaną Nadwiślanką, w okolicach wsi Wólka Gołębska przejeżdżamy przez nieistniejącą już linię kolejową nr 82 Bąkowiec-Puławy Azoty. Linia została wybudowana w latach 60. XX wieku jako przedłużenie istniejącej linii do Wysokiego Koła. Było to związane z zapewnieniem dogodnej przeprawy przez Wisłę na wypadek zburzenia kolejowego mostu na Wiśle w Dęblinie. Wzdłuż tej linii na Wiśle znajdował się jedyny w Polsce most kolejowy na pływających barkach. Został on wykorzystany dwa razy, w 1975 i w 1986 roku. Elementy mostu były składowane przy stacjach kolejowych po obu stronach Wisły, w Bąkowcu i Gołębiu. Obecnie, jeśli stan Wisły jest bardzo niski, to spacerując brzegami da się przejść na wyspę. Na wyspie woda przez lata wymywała ląd spod torów i dzięki temu widzimy powyginane tory leżące w wodzie. Drugą ciekawostką jest fakt, że na linii nr 82 został nakręcony fragment filmu Przedwiośnie. W województwie lubuskim, w Gorzowie Wielkopolskim, jadąc ulicą Chrobrego, przejeżdżamy pod estakadą kolejową w ciągu linii kolejowej nr 203 Kostrzyn-Tczew. Estakada w Gorzowie jest najdłuższym zabytkiem techniki w Polsce. Jej długość to 2116 metrów. Budowano ją w latach 1910-1914. Przed wybudowaniem estakady tory biegły w miejscu obecnej ulicy Spichrzowej i 9 razy krzyżowały się z ruchem ulicznym. Z racji, że ruch pociągów był wzmożony, rogatki kolejowe przy ulicy Mostowej zamykane były 35 razy na dobę. Częste zamykanie rogatek powodowało wstrzymanie ruchu przez most na kilka godzin dziennie. Tory dzieliły miasto na dwie części, powodując różnice w poziomie rozwoju. Stąd decyzja o budowie estakady. Budowla posiada około 70 sklepień o parabolicznym kształcie łuków rozdzielonych 5 stalowymi wiaduktami. W województwie łódzkim, w Łodzi, przy samym dworcu fabrycznym, znajduje się wielopoziomowa plątanina dróg dojazdowych. Drogami tymi dojeżdżamy do i z dworca z Alei Rodziny Scheiblerów, która jest u góry. Patrząc z góry na to miejsce, można odnieść wrażenie, że nie ma tutaj ładu i składu. Jednak po zapoznaniu się z tym miejscem trochę bardziej, zaczyna to mieć swój sens. W województwie małopolskim, w powiecie jak i gminie Bochnia, znajduje się wioska Stanisławice. We wsi tej jest bardzo ciekawe miejsce. Otóż właściwie w jednym punkcie, patrząc od dołu, przepływa potok, obok lub nad nim jest droga
Nad drogą linia kolejowa nr 91 Kraków-Rzeszów-Medyka, a nad linią kolejową autostrada A4 Kraków-Rzeszów. Jadąc A4 przez to miejsce, nie jesteśmy świadomi, jak interesujący punkt znajduje się pod nami. W województwie mazowieckim, w Warszawie, znajduje się ulica Patriotów. Tak naprawdę są tutaj dwie ulice Patriotów, które są poprowadzone równolegle do siebie. Obie ulice są dwukierunkowe, a przedziela je linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia, Lublin, Dorochowsk. W województwie opolskim, w mieście Krapkowice, znajduje się most nad rzeką Odrą. Most pierwotnie znajdował się wzdłuż linii kolejowej 306 Gogolin-Prudnik. Linia pomiędzy Gogolinem a Krapkowicami była nieczynna od dłuższego czasu, a sam most został uszkodzony podczas powodzi w 1997 roku. Podjęto decyzję o przebudowie mostu. I tak most kolejowy stał się mostem drogowym. Przebudowę zrealizowała firma Nowak Mosty, a autorem filmów, które widzicie, jest Stachadron. Krapkowice dzięki tej przebudowie posiadają teraz dwa mosty nad Odrą. W województwie podkarpackim, w Przemyślu, idąc ulicą wzdłuż rzeki San, przechodzimy pod mostem kolejowym. Most znajduje się wzdłuż linii kolejowej 91 Kraków-Rzeszów-Medyka. Most został oddany do ruchu w 1860 roku. Został zaprojektowany w biurze projektowym słynnego Gustawa Eiffla, tego samego, który zaprojektował wieżę Eiffla w Paryżu. W województwie podlaskim w Białymstoku znajduje się ciekawe miejsce. Linia kolejowa nr 37 Białystok-Zubki Białostockie krzyżuje się z ulicą Baranowicką. Przeważnie w takich miejscach są rogatki lub krzyż Świętego Andrzeja oraz znak stop. Tutaj jest inaczej. Jest krzyż Świętego Andrzeja, ale przed nim znak Inne niebezpieczeństwo z tablicą Bocznica kolejowa. Przepisy pozwalają samochodom na swobodny przejazd przez takie tory, chyba że ruch zatrzyma osoba z odpowiednimi uprawnieniami. I dokładnie to widzimy na filmie. Szynobus czeka, aż kierownik pociągu zatrzyma pojazdy i wtedy przejeżdża przez drogę. W województwie pomorskim, w powiecie puckim, znajduje się Mierzeja Helska. Wzdłuż całej Mierzei poprowadzona jest droga wojewódzka nr 216 oraz linia kolejowa nr 213 Reda-Hel. Przez wiele kilometrów droga biegnie równolegle z linią kolejową. Szczególnie ładnie to widać z góry. Link do oryginalnego filmu wyświetla się u góry. W województwie śląskim, w Tychach, w okolicy dworca, jest przejazd pod linią kolejową nr 139 Katowice-Zwarden. Przejazd pod torami jest jednocześnie przejściem dla pieszych. Przejazd jest na tyle wąski, że ruch pojazdów sterowany jest sygnalizacją. Przed wjazdem widzimy bardzo nietypowy znak. Wygląda trochę jak samowola. Na znaku widzimy znak D7, oznaczający początek drogi ekspresowej. W województwie świętokrzyskim, w Ostrowcu Świętokrzyskim, jest ulica Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ulica ta biegnie pomiędzy zakładami pracy. Jadąc nią na długości 500 metrów, przejeżdżamy aż przez 10 przejazdów. Dodatkowo przed niektórymi przejazdami stoi znak stop, chociaż od kilkunastu lat nic tutaj już nie jeździ. W województwie warmińsko-mazurskim, w Ostródzie, w samym centrum miasta, są dwa przejazdy kolejowe. Są one poprowadzone przez linię kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa. Oba przejazdy dzieli około 140 metrów. Kilkanaście lat temu po każdym z przejazdów można było poruszać się w obu kierunkach. Powodowało to ogromne zamieszanie i korki. Obecnie ulica Słowackiego i 11 listopada na odcinku pomiędzy dwoma przejazdami są drogami jednokierunkowymi. Tworzą one ruch okrężny wokół linii kolejowej. W województwie wielkopolskim, jadąc na przykład autostradą A2 w Poznaniu lub drogą krajową nr 32 w powiecie grodziskim, możemy spotkać pociągi parowe.
Wielkopolska jest jedynym województwem w Polsce, gdzie można na co dzień spotkać takie pociągi. Jeżdżą one z Poznania do Wolsztyna. W Wolsztynie co roku w maju odbywa się parada parowozów. Link do mojego filmu z tego wydarzenia u góry. W województwie zachodniopomorskim, w Szczecinie, bardzo blisko drogi krajowej nr 31, znajduje się bardzo ciekawe miejsce. Nad rzeką Regalica poprowadzony jest jedyny w Polsce, jak i w Europie, most kolejowy zwodzony z napędem mechanicznym. Most znajduje się wzdłuż linii kolejowej nr 273 z Wrocławia do Szczecina. Składa się z 5 przęseł. Całkowita długość mostu to 262 metry. Tak jak wspomniałem, następne odcinki też planuję zrobić tematycznie. W najbliższym czasie będą to ciekawe, dziwne i nietypowe pomniki oraz konstrukcje, czy też instalacje przy drogach. Następnie nietypowe rozwiązania skrzyżowań, w tym ronda, oraz drogi, które przebiegają przez środek różnych zakładów pracy. Stąd prośba do Was. Jeśli w Twojej okolicy są takie miejsca, napisz mi w komentarzu. I jeśli dysponujesz zdjęciami lub nagraniami, to wielka prośba o przesłanie mi ich. W zamian za to, że mi pomagacie, prezent ode mnie. Mapa, gdzie zaznaczone są wszystkie ciekawostki, które pojawiły się od części 1 do 6. Link w opisie filmu oraz w pierwszym komentarzu. Są one pogrupowane tematycznie. Za pomoc w realizacji mapy ogromne podziękowania Pawłowi z Łodzi. Dziękuję również wymienionym osobom i urzędom za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.